10 najbardziej zaawansowanych samolotów wojskowych na świecie. Miejsce 10. J-20 Mighty Dragon. Chengdu J-20 Mighty Dragon to chiński myśliwiec piątej generacji opracowany przez Chengdu Aircraft Corporation, który wszedł do służby w 2017 roku jako pierwszy operacyjny samolot stealth tej klasy w Azji. Maszyna ma długość 20 metrów, rozpiętość skrzydeł 13,5 metra oraz maksymalną masę startową 37 ton, przy masie własnej 20 ton. J-20 został zaprojektowany z myślą o dalekim zasięgu i walce poza zasięgiem wzroku, a jego zasięg bojowy oceniany jest na 2000 km. Prędkość maksymalna wynosi Mach 2,0, 2100 km na godzinę. W nowszych wersjach zastosowano silniki WS-15, które mają poprawić osiągi i prędkość maksymalną. Samolot przenosi uzbrojenie w wewnętrznych komorach, zazwyczaj do 6 rakiet powietrze-powietrze, takich jak PL-15 dalekiego zasięgu oraz PL-10 krótkiego zasięgu. Konstrukcja stealth, zaawansowana awionika z fuzją sensorów oraz nowoczesne silniki mają zapewnić mu przewagę w nowoczesnych konfliktach powietrznych. Myśliwiec nie został zaprojektowany jak typowy interceptor w stylu dawnych maszyn do szybkiego przechwytywania bombowców, lecz jako myśliwiec przewagi powietrznej z naciskiem na walkę BVR poza zasięgiem wzroku. Dzięki dużemu zasięgowi i rakietom dalekiego zasięgu ma pewną przewagę nad F-22 Raptor i F-35 Lightning II. Jest przystosowany do zwalczania celów o wysokiej wartości, AWACS i tankowców, co funkcjonalnie zbliża go do roli interceptora strategicznego. J-20 jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych myśliwców operacyjnych na świecie. Miejsce 9. SR-72 Son of Blackbird. SR-72 Son of Blackbird to amerykański hipersoniczny samolot rozpoznawczo-uderzeniowy opracowywany przez Lockheed Martin w ramach słynnego działu Skunk Works. Maszyna ma być bezpośrednim następcą legendarnego SR-71 Blackbird, który przez dekady był najszybszym operacyjnym samolotem świata. Pierwsze demonstratory technologii miały być testowane w połowie lat 20. XXI wieku, jednak szczegóły programu pozostają w dużej mierze tajne. Według przewidywań wejdzie do służby w latach 30. XXI wieku, a niektóre prognozy wskazują na rok 2030. Lockheed Martin SR-72 ma według szacunków 30 metrów długości, 18 metrów rozpiętości skrzydeł oraz przewidywaną maksymalną masę startową w granicach 56 ton, choć oficjalne dane nie zostały ujawnione. Projekt SR-72 zakłada osiąganie prędkości około Mach 6, ponad 7000 km na godzinę, czyli dwukrotnie większej niż SR-71. Zasięg operacyjny ma wynosić od 3000 do 5000 km bez tankowania. Kluczowym elementem konstrukcji ma być napęd typu TBCC, Turbine Based Combined Cycle, łączący tradycyjny silnik odrzutowy z silnikiem strumieniowym do lotu hipersonicznego. Oprócz misji rozpoznawczych SR-72 może być zdolny do przenoszenia broni hipersonicznej, do precyzyjnych uderzeń na cele strategiczne. Samolot ma operować na bardzo dużych wysokościach, 25 000 metrów, poza zasięgiem większości współczesnych systemów obrony powietrznej. Konstrukcja ma wykorzystywać zaawansowane materiały odporne na ekstremalne temperatury generowane przy prędkościach hipersonicznych. Według dostępnych informacji SR-72 początkowo może występować w wersji bezzałogowej, choć nie wyklucza się wariantu załogowego w przyszłości. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, SR-72 może stać się najszybszym operacyjnym samolotem wojskowym w historii i zrewolucjonizować globalne zdolności rozpoznawcze oraz uderzeniowe Stanów Zjednoczonych. Miejsce 8. PAC-DA.
PAK-DA, perspektywny awiacyjny kompleks dalniej awiacji, to rosyjski strategiczny bombowiec stealth nowej generacji, opracowywany przez Tupolewa jako następca Tu-95 oraz Tu-160. Pierwsze testy państwowe miały rozpocząć się w lutym 2026 roku, a bombowiec ma wejść do produkcji seryjnej w 2027 roku. PAK-DA, według rosyjskich zapowiedzi, ma wejść do służby w latach 30. XXI wieku. Najczęściej wskazuje się okres od 2030 do 2035 roku, choć program był już kilkukrotnie opóźniany. Maszyna ma mieć konstrukcję typu latające skrzydło, podobnie jak amerykański B-2 Spirit, co ma znacząco zmniejszyć wykrywalność radarową i efektywność aerodynamiczną. PAK-DA ma według szacunków około od 20 do 23 metrów długości, od 45 do 52 metrów rozpiętości skrzydeł oraz przewidywaną maksymalną masę startową rzędu od 120 do 145 ton, choć oficjalne dane pozostają niejawne. Planowany zasięg PAK-DA ma wynosić ponad 12 000 km, z możliwością lotów międzykontynentalnych bez tankowania. Bombowiec ma mieć możliwość przenoszenia 30 ton uzbrojenia, zarówno konwencjonalne, jak i jądrowe uzbrojenie, w tym nowe pociski manewrujące dalekiego zasięgu CH-101 i CH-102 oraz pociski hipersoniczne. Maszyna ma charakteryzować się niską wykrywalnością radarową, co zwiększy jej zdolność do przebicia obrony przeciwnika. Bombowiec ma być wyposażony w zaawansowane systemy awioniki, elektroniczne środki walki oraz nowoczesne systemy wykrywania i unikania zagrożeń. Wprowadzenie PAK-DA do służby jest postrzegane jako ważny krok w utrzymaniu równowagi sił strategicznych na świecie i ma stać się jednym z kluczowych elementów rosyjskiej triady nuklearnej. Miejsce 7. Xi'an-H-20. Xi'an-H-20 to chiński bombowiec strategiczny stealth nowej generacji, opracowywany dla sił powietrznych HRL jako element triady nuklearnej. Jego rozwój prowadzony jest przez firmę Xi'an Aircraft Industrial Corporation dla chińskich sił powietrznych. W 2025 roku zdjęcia w chińskich mediach społecznościowych sugerowały, że loty testowe nowego bombowca potencjalnie miały miejsce, ale nie zostały oficjalnie potwierdzone. Dane na temat bombowca są ściśle tajne, jednak raporty amerykańskiego wywiadu i obrony wskazują, że jego wdrożenie do służby spodziewane jest na początku lub w połowie lat 30. XXI wieku. Konstrukcja ma być typu latające skrzydło, co poprawia własności stealth i znacząco zmniejsza wykrywalność radarową, podobnie jak w przypadku B-2 Spirit i B-21 Raider. Xi'an-H-20 ma według szacunków około od 20 do 25 metrów długości, rozpiętość skrzydeł rzędu od 40 do 45 metrów oraz przewidywaną maksymalną masę startową około od 150 do 200 ton, choć oficjalne dane techniczne nie zostały ujawnione. Xi'an-H-20 ma być pierwszym chińskim bombowcem strategicznym zdolnym do ataków międzykontynentalnych. Ma mieć zasięg około 13 000 km, co pozwoli mu razić cele na terytorium USA i w regionie Indo-Pacyfiku. Przewidywany udźwig ładunku bojowego to do 45 000 kg, w tym broń konwencjonalna i jądrowa. H-20 ma być zdolny do przenoszenia rakiet manewrujących dalekiego zasięgu oraz bomb kierowanych. Oficjalne dane techniczne na temat bombowca są ściśle tajne, a jego publiczny debiut oczekiwany jest od kilku lat. H-20 ma stanowić trzeci filar chińskiej triady nuklearnej, obok rakiet balistycznych i okrętów podwodnych. Jeżeli zostanie wprowadzony do służby zgodnie z planem, H-20 będzie pierwszym bombowcem stealth spoza USA, który osiągnął realne zdolności strategiczne. Miejsce 6. B-21 Raider.
B-21 Raider to najnowszy amerykański bombowiec strategiczny o właściwościach stealth, opracowany przez firmę Northrop Grumman. Pierwszy egzemplarz B-21 został oficjalnie zaprezentowany w grudniu 2022 roku, a pierwszy lot odbył się w 2023 roku. Wejście do służby planowane jest na lata od 2026 do 2027. Ma być następcą bombowców B-2 Spirit i B-1B Lancer, stanowiąc trzon amerykańskich sił uderzeniowych w XXI wieku. B-21 bazuje na koncepcji latającego skrzydła, podobnie jak B-2, ale posiada znacznie nowocześniejsze systemy ukrycia i awionikę. Bombowiec ma 20 metrów długości, rozpiętość skrzydeł wynoszącą 50 metrów oraz maksymalną masę startową około 152 tony. Oficjalne dane o zasięgu B-21 są tajne, ale szacunkowe dane oparte na analizach ekspertów i wypowiedziach Pentagonu wskazują, że bombowiec będzie miał maksymalny zasięg 12 000 kilometrów, a z tankowaniem w powietrzu praktycznie nieograniczony. Może przenosić do 22 000 kg uzbrojenia w wewnętrznych komorach i obejmuje szeroki wachlarz precyzyjnych bomb konwencjonalnych, jak również głowice nuklearne B-61-12 oraz B-83, a także pociski manewrujące AGM-158 JASM oraz JASM-ER. W przyszłości samolot ma otrzymać także zdolność przenoszenia nowej generacji pocisków hipersonicznych, co dodatkowo zwiększy jego potencjał odstraszania. B-21 będzie zdolny do pełnej integracji z systemami sieciocentrycznymi, w tym z dronami i systemami sztucznej inteligencji. Maszyna ma mieć niższą wykrywalność radarową niż jakikolwiek wcześniejszy bombowiec. Dzięki nowej generacji materiałów i technologii stealth, B-21 będzie obsługiwany przez załogę, ale może też operować w trybie zdalnym lub półautonomicznym w przyszłości. Oznaczenie B-21 odzwierciedla fakt, że będzie to pierwszy samolot bombowy XXI wieku. Miejsce piąte FAXX. FAXX to amerykański pokładowy myśliwiec stealth szóstej generacji, opracowywany dla US Navy jako następca FA-18EF Super Hornet. FAXX ma według planów wejść do służby w latach 30. XXI wieku. Najczęściej wskazuje się okres na lata od 2032 do 2035. FAXX ma według szacunków mieć długość 18 metrów, rozpiętość skrzydeł 14 metrów, przewidywaną maksymalną masę startową rzędu 35 ton oraz zasięg bojowy od 1500 do 2500 km, choć oficjalne dane pozostają niejawne. Uzbrojenie będzie przenoszone w wewnętrznych komorach, aby zachować właściwości stealth. Zostanie wyposażony w wyspecjalizowane uzbrojenie, zarówno do walki powietrznej, jak i ataków na cele naziemne i morskie, w tym rakiety przeciwokrętowe i precyzyjne bomby. Przewiduje się zastosowanie adaptacyjnych silników o większej wydajności oraz możliwość integracji przyszłej broni, w tym potencjalnie systemów energii skierowanej. Program ma zapewnić przewagę powietrzną oraz zdolności uderzeniowe w środowisku silnie chronionym przez nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej. Samolot będzie wykorzystywać technologię stealth nowej generacji, bardzo duży zasięg operacyjny, nowoczesne technologie, w tym radary AESA, zaawansowane systemy sensorów oraz sztuczną inteligencję, by poprawić zdolności detekcji i analizy sytuacji. FAXX ma działać w ramach koncepcji systemu, współpracując z bezzałogowymi dronami bojowymi i tankowcami pokładowymi. FAXX ma stać się jednym z najbardziej zaawansowanych pokładowych myśliwców w historii, który w latach 30. XXI wieku ma zapewnić marynarce USA przewagę w najbardziej wymagającym środowisku bojowym. Miejsce czwarte MiG-41. Mikojan MiG-41, znany jako PAK-DP, perspektywiczny kompleks lotniczy dalekiego przechwytywania, to projektowany przez Rosję ciężki myśliwiec, przechwytujący dalekiego zasięgu szóstej generacji, mający zastąpić starzejące się MiGi-31. Projekt na początku 2026 roku nadal znajduje się w fazie rozwoju.
chociaż niektóre prognozy sugerowały pierwszy lot w 2025 roku i wejście do służby w latach od 2028 do 2030. Analitycy często uważają te terminy za nadmiernie optymistyczne, a bardziej realistyczne szacunki wskazują na połowę lat 30. XXI wieku lub później. Szacunki wymiarów podają długość około 25 metrów i rozpiętość skrzydeł około 22 metrów, co sugeruje znacznie większą platformę niż starsze myśliwce. Według jednego z raportów masa własna może być bliska 50 000 kg, a maksymalna masa startowa około 100 000 kg, co daje mu dużą nośność paliwa i uzbrojenia. Zasięg ma wynosić nawet 5000 km, jednak dane te są bardzo spekulatywne. MiG-41 ma być napędzany nową generacją silników przystosowanych do lotu z maksymalną prędkością równą Mach 4, około 4900 km na godzinę. Dla porównania myśliwiec przechwytujący MiG-31 osiąga prędkość Mach 2,8. Uzbrojenie ma obejmować dalekosiężne pociski, powietrze-powietrze nowej generacji oraz potencjalnie broń hipersoniczną i antysatelitarną. Program MiG-41 zakłada zaawansowaną awionikę, laserowe systemy obrony i możliwą zdolność do misji prawie w kosmosie. Ponadto nowy samolot Rosjan ma latać na wysokości do 50 km, czyli już w warstwie mezosfery. Maszyna ma być wyspecjalizowanym ciężkim interceptorem dalekiego zasięgu, przeznaczonym do zwalczania bombowców, pocisków manewrujących i celów hipersonicznych. Przewiduje się zastosowanie technologii stealth oraz nowoczesnej awioniki z radarami AESA i zaawansowanymi systemami walki elektronicznej. Część koncepcji zakłada także możliwość opcjonalnej bezzałogowej wersji maszyny. Miejsce trzecie. Boeing F-47. F-47 to amerykański myśliwiec stealth szóstej generacji, opracowany przez Boeing Defense, Space and Security dla sił powietrznych USA, rozwijany w ramach programu NGAD Next Generation Air Dominance. Maszyna ma zastąpić w przyszłości F-22 Raptor i zapewnić przewagę powietrzną w środowisku silnie chronionym przez nowoczesną obronę przeciwlotniczą. Pierwszy lot planowany jest na 2028 rok, a produkcja prototypów rozpoczęła się już w 2025 roku. Ma wejść do służby operacyjnej na początku lub w połowie lat 30. XXI wieku. F-47 ma według szacunków analityków długość 20 metrów, rozpiętość skrzydeł 14 metrów, przewidywaną maksymalną masę startową 40 ton oraz zasięg bojowy oceniany na ponad 2000 km, choć oficjalne dane techniczne pozostają tajne. Uzbrojenie ma być przenoszone w wewnętrznych komorach i obejmować najnowsze rakiety powietrze-powietrze dalekiego zasięgu oraz broń przyszłości, potencjalnie także systemy oparte na energii skierowanej. F-47 ma wykorzystywać zaawansowaną technologię stealth nowej generacji, adaptacyjne silniki o zmiennym cyklu pracy oraz systemy walki oparte na sztucznej inteligencji. Samolot będzie częścią większego systemu, współpracując z bezzałogowymi dronami bojowymi typu CCA Collaborative Combat Aircraft. Dzięki bardzo dużemu zasięgu operacyjnemu oczekuje się działania nad obszarem Indo-Pacyfiku. Pełne szczegóły techniczne pozostają ściśle tajne, jednak według zapowiedzi pierwszy demonstrator NGAD już wykonał loty testowe. F-47 po wejściu do służby w latach 30. XXI wieku ma stać się najbardziej zaawansowanym myśliwcem świata. Miejsce drugie. Shenyang J-50. Shenyang J-50 lub Shenyang J-XDS to dwusilnikowy myśliwiec stealth szóstej generacji o układzie latającego skrzydła z ruchomym wydłużeniem, opracowany przez Shenyang Aircraft Corporation. Prototyp tego samolotu został po raz pierwszy zaobserwowany podczas testów lotniczych w Shenyang w
prowincji Liaoning w grudniu 2024 roku. Według doniesień i tempa postępu prac, wejście do służby samolotu planowane jest na lata od 2028 do 2030. J-50 charakteryzuje się unikalną konstrukcją bezogonową z ostro zarysowanymi skrzydłami, co ma na celu zwiększenie właściwości stealth i manewrowości. Według szacunków J-50 ma 22 metry długości i rozpiętości skrzydeł z maksymalną masą startową wynoszącą około 40 ton. Samolot jest mniejszy w porównaniu do innych chińskich myśliwców nowej generacji, takich jak Chengdu J-36, co sugeruje jego potencjalne zastosowanie na lotniskowcach. Prędkość maksymalna ma wynosić około Mach 2, 2500 km na godzinę, zasięg bojowy do 2000 km, a uzbrojenie w dwóch wewnętrznych komorach uzbrojenia ma stanowić m.in. 8 rakiet powietrze-powietrze PL-15 lub PL-17. J-50 będzie posiadał zaawansowany stealth nowej generacji i jeszcze mniejszy przekrój radarowy. Oczekuje się zastosowania sztucznej inteligencji wspomagającej pilota w walce. Myśliwiec jest maszyną z jednoosobową, a nie dwuosobową załogą, jak wcześniej spekulowano. Maszyna ma być następcą lub uzupełnieniem dla J-20 Mighty Dragon. Pomimo braku oficjalnych informacji ze strony chińskiego rządu, analitycy uważają, że J-50 może odegrać kluczową rolę w przyszłych operacjach powietrznych chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Miejsce pierwsze. Chengdu J-36. Chengdu J-36 to chiński myśliwiec stealth szóstej generacji, opracowywany przez Chengdu Aircraft Corporation. Jest to trójsilnikowy bezogonowy samolot o podwójnym układzie Delta, zaprojektowany z myślą o wielozadaniowości, obejmującej zarówno przewagę powietrzną, jak i głębokie uderzenia. Pierwszy publiczny lot prototypu J-36 odbył się 26 grudnia 2024 roku w Chengdu w prowincji Sichuan. Data ta została wybrana celowo, aby uczcić urodziny Mao Zedonga. Analitycy przewidują, że samolot wejdzie do służby na początku lat 30. XXI wieku, prawdopodobnie około od 2030 do 2031 roku. Wymiary prototypu J-36 to 24 metry długości i 20 metrów rozpiętości skrzydeł. Analitycy szacują masę bojową na 55 ton, co czyni go bardzo ciężkim w porównaniu z typowymi myśliwcami. Chengdu J-36 ma według szacunków osiągać prędkość maksymalną około Mach 2,5, około 3000 km na godzinę i zasięg bojowy do 3000 km. Jego uzbrojenie przenoszone w trzech wewnętrznych komorach ma obejmować nawet 12 rakiet powietrze-powietrze, takich jak PL-15 lub PL-17 oraz cięższe pociski powietrze-ziemia przeznaczone do atakowania lotnisk i okrętów wojennych. Charakterystyczna konstrukcja J-36 ma na celu zwiększenie właściwości stealth oraz osiągów aerodynamicznych. J-36 ma potencjał do pełnienia roli zarówno myśliwca, jak i bombowca, co czyni go wszechstronnym elementem chińskich sił powietrznych. Samolot prawdopodobnie został zaprojektowany z myślą o operacjach, w których pełniłby rolę powietrznego centrum dowodzenia, zdolnego do współpracy z satelitami, stacjami naziemnymi, innymi myśliwcami oraz dronami. Jego duży zasięg i prędkość pozwalają na operacje dalekiego zasięgu, a zaawansowane technologie stealth czynią go trudnym do wykrycia przez systemy obrony przeciwnika. J-36 będzie jednym z najbardziej zaawansowanych myśliwców świata i głównym konkurentem dla amerykańskich i europejskich myśliwców szóstej generacji. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.